Saints Row. Gra wydana 24 sierpnia 2023 przez producenta Volition. Grę można kupić na Steam za 126,74 zł, a na GG Deals można znaleźć oferty od około 9 zł z keyshopowych stron. Czy gra jest warta swojej ceny? Czy ten reboot serii wyszedł dobrze? Czy mimo nowych bohaterów i historii poczułem tę samą radość co w poprzednich częściach? Cóż, zobaczymy. Witam serdecznie, z tej strony Keriot i witam w kolejnym filmie na tym kanale. Dziś opowiem wam o moich wrażeniach z gry. Z gry, o której dowiedziałem się z trailerów i na którą troszeczkę czekałem, jednakże mój entuzjazm zgasł, gdy tylko zobaczyłem pierwsze recenzje. Pewnego dnia na Humble Bundle w subskrypcji wraz z kilkoma innymi grami pojawił się ten tytuł i postanowiłem na własnej skórze się przekonać, czy recenzje innych graczy są słuszne i czy ten tytuł faktycznie jest średni. O czym w ogóle jest ta gra? Saints Row to kolejna odsłona serii oraz jej reboot, czyli całkowicie nowi bohaterowie, którzy postanowili założyć grupę świętych. Oczywiście nie od razu, tylko po serii różnych wydarzeń, ale po kolei. Na początku tworzymy swojego bohatera, młodą osobę, która wraz ze swoją trójką przyjaciół stara się jakoś przeżyć, wynajmując mieszkanie. Dwójka jego przyjaciół należy na początku do dwóch różnych gangów, którzy robią bałagan w mieście na różne sposoby. My na początku wstępujemy do wojska albo oddziału specjalnego, który ma zdjąć groźnego przestępcę, a po tym wyczynie dostajemy specjalne zadanie, by bronić pewnej księgi czy czegoś takiego. Niestety zawiedliśmy i w efekcie stajemy się bezrobotni. W międzyczasie możemy robić inne zadania, by zarobić, więc jest to trochę misji pobocznych i misji zarobkowych. Po serii wielu wydarzeń nasza grupka postanowiła założyć własny gang i założyć świętych, którzy nawet znaleźli własne lokum czy miejsce dla swojej ekipy, którym jest stary kościół, który udało się odbudować. I tak oto zaczyna się nasza historia jako gang. Naszym głównym celem jest pozbycie się innych gangów, by całkowicie przyjąć kontrolę nad całym rejonem, co nie będzie takie łatwe, bo na początku mają większą ilość członków, więcej pieniędzy i lepszy asortyment broni. Z czasem poznamy też głównego złego, który nie pojawia się zbyt często. Niby się przewija od początku, ale w pewnym momencie znika na jakiś czas. Naszą postać możemy zmieniać na różne sposoby. Budowa ciała, włosy, zarost, ubrania i tym podobne, więc mamy możliwość stworzyć mniej więcej postać jaką chcemy. Posiadanie własnego wozu też jest możliwe i również stuningowanie go na różne sposoby, od zwiększenia osiągnięć po karoserię. Mamy też różny asortyment broni, w skład którego wchodzą pistolety, Uzi, strzelby, rakietnica i parę innych zabaweczek, żeby szerzyć jeden wielki bałagan. Jednakże, czy to wszystko wystarczy, by mnie w pełni zadowolić? Bo niestety przyznam, że ta gra mnie bardziej irytowała niż czerpałem z niej przyjemność. Gra nie jest całkowicie zła, bo czerpałem z niej jakąś rozrywkę i pewne elementy sprawiły, że czułem, że ma ona pewne podobieństwa do poprzedników. Z tym, że niestety było tego za mało. Po pierwsze to błędy. Często mi się zdarzało natrafiać na błędy w tej grze i kilka sytuacji wrzuciłem nawet na TikToka. Dla przykładu nagle moje auto podskoczyło do góry i wylądowałem w morzu. Moja postać pofrunęła w górę, gdzieś się zablokowałem, raz chyba nawet mi się gra skraszowała i parę innych dziwnych sytuacji. Po drugie, mogę zrozumieć, że chcieli zrobić reboot i zacząć serię od nowa, to dla mnie jest w porządku, ale szczerze przyznam, że postacie mi się kompletnie nie spodobały i jakoś nie przemówiły do mnie. I jeszcze te wątki z przebieraniem się za kartonowych rycerzy i odgrywanie larpów. Żeby nie było, lubię tego typu rzeczy, ale tutaj, nawet jeśli celowo, zostało to przedstawione tak żenująco i tak chujowo, że nie chciałem mieć z tym nic do czynienia, ale zrobiłem to i nie wspominam tego ciepło. Było to po prostu dla mnie słabe. Po trzecie, wiek bohaterów czy ich mentalność. Chodzi mi tu o to, że nie wiem szczerze, ile miały lat postacie w pierwszym Saints Row, czy były w podobnym wieku co nasi aktualni bohaterowie, czy lekko starsi. Ale jakoś szczerze, aktualna mentalność, technologia czy sposób działania nie pasuje mi do gangsterskiego świata i klimatu. Kompletnie go nie kupiłem i bardziej czułem, że oni się bawią w gang niż faktycznie nim są. Po czwarte, inne gangi i główny zły. Przyznam, że gangi chociażby w trójce pamiętam, kto nimi przewodził i jaki mieli charakter. A tutaj? Pierwszą grupkę to już zapomniałem, a druga to przygłupy z telewizorami na głowach czy coś takiego. Nie pamiętam kompletnie tych grup, bo były dla mnie mało charakterystyczne. A główny zły i ostateczny boss ma dla mnie tak durny motyw później i plany wobec naszych przyjaciół, że aż mnie głowa boli. Ten reboot to dla mnie bardzo nieudana gra. Czy jest całkowicie zła? Nie.
Czy jest dobra? Też nie. Miałem chwilę, że przyjemnie mi się robiło bajzel, ale zbyt wiele rzeczy mnie wkurzało i się nie podobało, przez co nie dziwię się tym ocenom na Steam. Jestem ciekaw, czy planują zrobić kolejną część, bo jeśli tak, to szczerze wątpię, by się udała, bo z aktualnymi postaciami i historią po prostu nie widzę tego sukcesu. Przyznam też, że taka czwórka do mnie całkowicie nie przemówiła przez motyw z supermocami, ale już wolę bardziej ją niż ten nowy start z Gangiem Świętych. Mimo że gra ma pewne motywy jak w poprzednich częściach, chociażby bywa absurdalnie jak w poprzednikach, to nadal jest to za mało, by ta gra sprawiła mi taką radość jak jej poprzednicy. Po prostu mnie ta gra nie kupiła. Okej, przejdźmy do małego podsumowania. Technicznie. No, jest średnio. Wiele błędów napotkałem, raz mi się zdarzył crash, ale na plus, co mogę przyznać, to miałem osobiście stabilne FPS, więc sporo do poprawienia jest. Audio. Ogólnie muzyka wpasowała mi się w ten klimat meksykański, więc to było spoko. Oraz była jedna stacja radiowa z metalową muzyką, więc za to też muszę przyznać malutki plusik. Gameplay. Grało mi się w miarę dobrze, bo jazda autem, strzelanina i wszechogarniający rozpierdol sprawiał, że bawiłem się całkiem. Niestety historia jest dla mnie cholernie nudna i nie przypadła mi do gustu. Grafika. To akurat mi się podobało. Modele postaci całkiem spoko, sportowe bryki bardzo przyjemnie mi się przerabiało i miasta oraz pustkowia sprawiały naprawdę fajny klimat, więc to było ok. Podsumowując, Saints Row, a dokładniej reboot, to gra w moim mniemaniu średnia. Ani nie jest całkowicie zła, ani nie jest też dobra. Jest bardzo średnia. Nowi bohaterowie, którzy stworzyli Gang Świętych, są dla mnie do wywalenia. Ani nie są zbyt ciekawi, ani zbyt charyzmatyczni. Fabuła jest nudna, miałka i bardziej to wyglądało dla mnie jak zabawa w gang niż poważni bandyci. Próba stworzenia zupełnie nowej linii czasowej czy alternatywnej rzeczywistości jak dla mnie się nie udała i naprawdę wątpię, by miała powstać kontynuacja. Ogólnie to wszystko mógłbym skrócić do pytania, czy nowy Saints Row jest tak dobry lub podobny do swoich poprzedników? Absolutnie kurwa nie. Mało kiedy wyrażam się raczej negatywnie na temat gier na kanale, ale ta mi przyznam napsuła krwi, bo i miałem nadzieję na powrót do serii oraz myślałem, że będzie to tytuł chociaż dobry, ale wyszło jak wyszło. Nie mogę polecić wam z czystym sumieniem tego tytułu, ale czy w to zagracie czy nie, to już wasza wolna wola. Także to tyle. Dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego grania. No hej, chciałbym was zaprosić serdecznie do linków znajdujących się w opisie. Przede wszystkim do mojego kanału na Twitchu oraz do mojego serwera na Discordzie. Serdecznie zapraszam i pa!